Siemanko, czwarta rano pobudka, no. Teraz 4:30 i właśnie ruszamy na Solar de Uyuni. Pakujemy się i jedziemy. Jest okropnie zimno, ale oby było warto. 0 stopni, a my mamy po 1 plusie. Damy radę. Kto to wiedział tak wcześnie wstawać? Ale wiem, że na pewno to będzie tego warte. Mamy godzinę drogi do tego miejsca, gdzie jedziemy. No i jesteśmy już wszędzie dookoła płasko i wszędzie biało od soli. Jedziemy już od 20 minut i wszędzie dookoła biało tylko. Ale to jest niesamowite. Popatrzcie, jak pięknie. Tu wszędzie sól. Ale to jest niesamowite. Czekamy na wschód słońca. Petarda po prostu. To ekipa nasza. Zachwycony jestem naprawdę. A pomyślcie jeszcze, jak sezon deszczowy jest. Tutaj wszędzie na tej soli jest taka lekka, tak trochę wody jest po prostu. Czadowe, co? I wtedy to się po prostu wydaje, jakby człowiek po wodzie chodził, jak tutaj chodzi. Co wy na to powiecie? Właśnie przed chwilą mówiłem, Ala, że to dopiero musi być, jak to jest sezon deszczowy. No nie da rady tak złapać. O, szkoda. Czekajcie, nie, musimy tak stać. Jak jest sezon deszczowy, jest tu ta woda. I to wygląda jakby... kosmos. My jesteśmy na jeszcze innej planecie. Już byliśmy na kilku różnych, ale na takiej jeszcze nie byliśmy. Co, Ala, powiesz ciekawego? No, jestem zachwycona, naprawdę jestem zachwycona. No, a wyobraź sobie jeszcze, jakby tu była leciutka warstwa wody. Chociaż wam powiem, że naprawdę ta popękana sól i w ogóle, nie wiem jak to określić, to co właśnie tu jest, nie wiem jak to się nazywa. Nie wiem jak to można nazwać, ale to też robi taki efekt. I to jest takie największe na świecie miejsce właśnie. Jak byliśmy w Chile, to było chyba drugie, a to jest pierwsze. Ale masakra. No to ma ogrom taki... Tak słońce świeci, że nie mam jak nakierować dobrze, żeby nie świeciło na nas. I rano zrozumieliśmy, dlaczego tak wcześnie trzeba było tutaj wyjechać. Bo teraz, jak już jest słońce, to już nie ma tego efektu, które było jak słońce jeszcze nie, tak leciutko wschodziło, jeszcze go nie było widać. Takie, wiecie, taka różowo-pomarańczowa poświata dosłownie. Wtedy to miało najlepszy efekt. No i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tu wrócimy w sezonie deszczowym. Wrócimy po prostu, ale i tak nie jestem, masz nadziei, tylko i tak jestem zachwycony, po prostu zachwycony. Ja mam fajną czapkę, co nie? Gdzie ją kupiłem?
A, w Turcji. W Turcji, no z Turcji. No, pomyślcie, że mam taką czapkę ale z myślę, Turcji. że będzie na Antarktydę, a zobacz jak się wcześniej No, przydała. ojeju. Jak ja bym jej nie miał, to było ja straszne. czapki bym też nie... Ciepłe skarpety, rękawiczki obowiązkowo. No. I praktycznie Solar de Uyuni to był punkt naszej wycieczki. Oczywiście jeszcze mamy parę rzeczy do zwiedzenia, bo dopiero o 15 kończymy, a jest teraz która? 8? Może? Co ty? 6. 6? A 6? Przecież my wstaliśmy o 4. No to 6 dopiero, no. No to jeszcze cały dzień przed nami. O 14 kończymy. O 14, no. Zaraz pewnie gdzieś pojedziemy na śniadanko. Później gdzieś idziemy coś zwiedzać dalej. No ale ja już jestem spełniony. Ja tak samo, no. Już zobaczyłem wszystko, co chciałem zobaczyć, a nawet więcej, bo te 2 dni ostatnie to była taka petarda. Tak. Naprawdę. Zaskoczyło mnie to. I ruszamy dalej. Tres días hay ¿Quieren chofer o con coche? Wszędzie na tej górze rosną kaktusy. Jak to jest w ogóle możliwe? Wszędzie dookoła sól, wszędzie po prostu. Ale jakby nigdy nic. Góra i kaktusy. Niesamowite. Natura jest niesamowita. Mamy teraz przerwę na śniadanko. Znaczy nie tylko my, bo wszyscy. To jest Ala, jakbyście nie poznali. Różowa bluza. Jest. Parę takich informacji. Cały ten Solar de Uyuni ma 12 000 km². Jest to taki największy, nie wiem, solna pustynia, można tak powiedzieć, na świecie. Sobie pomyślcie, 12 000 km², jaki to jest ogrom w ogóle. No i patrzcie na ten fenomen. Wszędzie dookoła jest sól. A wiadomo, że sól, no to nic nie może wyrosnąć. A nagle stoi tutaj taka góra, jest wszędzie pełno kaktusów. Jest jakaś zieleń jeszcze. I to gigantyczne, totalnie gigantyczne kaktusy. Żeby wam pokazać, jak to wygląda. O. Ziemia i kaktus. No, są ogromne. W kaktusach wiem tyle, że jak jest pojedynczy, to jest męski, a jak coś odrasta jeszcze, to żeński. Gdzieś to ostatnio wyczytałem. No, a tak a propos, to jest tak zimno, że... Ale dla tego widoku i dla tego, co tutaj zobaczyliśmy, oczywiście było warto. Popatrz. Patrzcie, jakie te są wielkie. Stanę obok. Czuję, nawet nie jestem w stanie cię objąć. Ale one są ogromne tutaj. Nigdy w życiu nie widziałem tak wielkich kaktusów. Ten. Naprawdę. Ale i tak dla mnie największym zaskoczeniem jest to, że to rośnie pośrodku solnej pustyni. Pośrodku totalnie niczego, wysepka stoi, a na niej, nie wiem, setki kaktusów. Zastanawiam się, czym jeszcze nas zaskoczy ta podróż. Bo Boliwia rozwaliła system tak totalnie, że nie wiem, no
Jeszcze myślę tylko, że może nas zaskoczyć Peru, ale nie, no chyba Boliwia wygra. Bo to, jaka tu była różnorodność po prostu wszystkiego, jak się jechało przez tą pustynię, tyle od całego Chile, po prostu no co kawałek coś nowego, coś innego i coś niesamowitego. Ale widok. Ale się ciężko oddycha. Strasznie. O Jezu. Czekajcie. My tu jesteśmy na... Ogólnie Solar jest na 4800. Plus wychodzimy jeszcze wyżej. Nie wiem, o ile metrów wyżej wychodzimy? No nie wiem, sporo. Dużo. I już się pod górkę się ciężko oddycha, serio. A na kondycję to ja nie narzekam. Prawie jesteśmy na samej górze. Już widzę to, co chcę widzieć. Pięknie. Ciekawe, jak tam nasze śniadanko na dole. Ale jesteśmy zaskoczeni, bo w ogóle nas nie bolą głowy. No nic. Nie ma żadnej choroby wysokościowej. Nic o nic. Nie wiem, czy przez to parę dni trochę się przyzwyczailiśmy, czy co, ale zero. A na takiej wysokości już głowa powinna boleć. No to jest prawie 5000, nie? No. O, widzę, że na się To co moje? Fajnie było, ale jesteśmy tak głodni, że czas coś zjeść. Zaraz zobaczymy, czy nasz kierowca już przygotował śniadanko. A nie, szykuje dopiero. Albo już szykował. Nie wiem, który stolik jest nasz. I co? Nie no, ja jestem naprawdę zachwycona. Nie wiem, czy już to mówiłam, ale... Ja tak 40 razy. Nie, to, że jestem zachwycona, to tak. Ale nie wiem, czy to mówiłam już, jak nagrywałeś, że dla mnie ten moment chyba Boliwia jest top 1. No. Przepięknie. Polatałem jeszcze trochę tutaj. I jedziemy zaraz dalej. A gdzie? To zaraz zobaczycie. Ja sam dobrze nie wiem. Ale to normalne. Nie no, bo ten pan tłumaczy, mówi jakieś tam nazwy po hiszpańsku i tak dalej. No to nie możecie mi się dziwić, no. Nie muszę wszystkiego wiedzieć. Bardzo, bardzo, bardzo polecam Salar de Uyuni. A najbardziej to polecam właśnie jak będziecie w Chile, wybrać się na Atacamę, tam sobie zostać 3-4 dni, pozwiedzać co się da, kupować wycieczki, bo naprawdę każda wycieczka jest inna i naprawdę warto. I później wykupić 3-dniową wycieczkę, przyjechać sobie właśnie przez 3 dni zwiedzać Boliwię, aż dojeżdżacie właśnie tutaj do Salar de Uyuni i później jedziemy do miasta, o 14 kończymy. I sobie już jedziemy dalej autobusem nocnym dzisiaj prawdopodobnie, o ile będą bilety, do La Paz. A jeśli nie, macie też możliwość w tej wycieczce wziąć na 4 dni, czyli jeszcze 1 dzień jesteście wtedy w drodze powrotnej, z powrotem do Chile. Bardzo warto. $200 za taką wycieczkę, a to co zobaczyliśmy, to nie zapomnijmy do końca życia na pewno.
nasz kierowca wymyślił, że mamy gdzieś iść po prostu przed siebie, a on później do nas dojedzie. Ja wiem, że jakoś trzeba zabić czas, bo musi z nami być do 14. No ale cóż, powiem wam, że spacerek w takim miejscu i nawet już nie jest zimno. Znaczy to trochę jest, ale słońce świeci, także jest trochę lepiej. Szczerze, to ta wycieczka jakby się teraz skończyła, no problem, dostaliśmy już więcej nawet niż chcieliśmy, nie oczekiwaliśmy niczego, bo ja oczywiście to miejsce wiedziałem, że będzie petarda. Ale tylko to tak naprawdę. Ale to co było wcześniej to nic. I to było po prostu wisienka na torcie. To jak to wygląda wszystko. Świrują. Złoto. Ciekawe co nas czeka w La Paz. To mi się sikła, co nie ma nawet żadnych krzaków. No powiem ci, że tak jak wzrokiem sięgnę, ciężko się gdzieś schować, no. No trudno. Gorzej jakby się coś innego chciało. No. To było zdecydowanie gorzej. Powiem wam, jaki mam pomysł, żeby fajnie ta Antarktyda szła. Z racji tego, że jesteśmy pierwszymi polskimi youtuberami, vlogerami, tymi, których po prostu znam, którzy będą na Antarktydzie. Pomysł jest taki, żeby te odcinki naprawdę fajnie się wybiły. I wiem, że jest taki system, jak się zostawi 10 000 lajków i ponad 5 000 komentarzy, filmy są bardzo, bardzo promowane i będą fajnie się wybijały. Także wszystko w waszych rękach. Jeśli chcecie nam pomóc, chcecie, żebyśmy jak najlepiej zaprezentowali Antarktydę, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy i Grzesiu dołoży do tego swoje 80%, to proszę zostawcie to i pamiętajcie o subskrypcjach, bo to też podbija kanał, że on jest lepiej promowany. Dziękuję bardzo. Sawadee Cup. Jedziemy dalej. Ale tego miejsca nie zapomnę nigdy w życiu. O, tutaj nas zabrali do kolejnego miejsca. W ogóle powiem wam tak, że jak jedziemy w każdą stronę, w którą się nie popatrzy, to się nie kończy po prostu. Ale tu kapitalnie to wygląda. I jeszcze przypominam, że jeśli chcecie wspierać moje podróże, zapraszam was serdecznie do sklepu Extreme Hobby, gdzie znajdziecie cały asortyment właśnie wspólnie podróże wojownika. Koszulki, bluzy, rashgardy, spodenki, normalne shorty, no plus jeszcze w białych kolorach z flagami. Także zapraszam do Extreme Hobby. Pokażę wam, jakie zdjęcia sobie robią. Tutaj dziewczyna trzyma dinozaura. Czekaj. Niestety nie dam rady pokazać. Jak to śmiesznie wygląda.
Widziałem, jak reklamowali właśnie wyjazdy tutaj na Salar de Uyuni. Widziałem dużo takich zdjęć właśnie, co sobie ludzie robili z różnymi rzeczami. Wiadomo, nasi kierowcy pokazują, co jak robić, żeby fajnie wyglądało. No i później mają takie zdjęcia. My to nie robimy, bo mamy już tyle zdjęć, że i tak przed chwilą rozmawialiśmy na ten temat, jak my w ogóle coś wybierzemy, jak mamy już tak naprawdę tego dużo. Ja osobiście ze swoimi zdjęciami, social mediami, relacjami, oczywiście zapraszam na nasze Instagramy. Grzesiu, dodaj. Jestem tak do tyłu, że szok. A mam tyle do pokazania. Piękne dni ostatnio były, naprawdę piękne. Byliśmy przekonani, że nie ma polskiej flagi. A jest. O, pani w tradycyjnym stroju. Jest Polska. Właśnie wchodzimy do Muzeum Soli. Jest bezpłatne. Zobaczymy, co tu jest w środku. Chodźcie z nami. O, zegar. Aha. To miejsce, że w sensie ogólnie... Playa Blanca. I patrzcie, w ogóle to jest przed wejściem, to są takie kupy po prostu śniegu. Ale powiem wam, że nie mam okularów jako jedyny i już mnie zaczynają oczy boleć. O, Dakar. No strasznie. Ale, no nie wiem, a to co były? To były lamy. Dakar. Tutaj pani. Ale tego jest na ziemi normalnie jak mąka. I tu w ogóle też jest hotel. W środku macie normalnie pokoje. Dziwny ten hotel, przyznam. O, tu piłkarzyki. O, tu jest napisane, kiedyś był Dakar w 2018. Sklepik jakiś. Wszystko zrobione jest z soli. Właśnie chciałam powiedzieć, że tutaj jest, że pierwszy hotel Aha, to jest... soli na Boliwii i na świecie. Aha, czyli to jest cały hotel jest z soli Cały zrobiony. hotel jest z soli. Wow. Patrzcie, jak się wychodzi nagle. O, jak razi. Naprawdę. A że razi po prostu ta biel. Ja bez okularów bym na pewno nie dała rady. No ja mam ciężko. Teraz muszę mieć przymrużone oczy. To też z Dakar. Biznes się kręci. Patrzcie, tu macie wszystko. Wszystko to nie stoi tutaj przez przypadek. Bo to jest wszystko używane do robienia zdjęć właśnie takich, jak tam robią. Że na przykład rodzinka wychodzi z garka. Już ciężko wam teraz sobie to wyobrazić, ale to naprawdę tak wygląda. Już nasza grupa idzie. O, tutaj jest ogromny Dakar. Dakar, Boliwia. O, tutaj jest lamę można sobie zjeść, to ja też chcę. Dobra, to też chcę. Ale guma. Ale ogólnie smaczne. Tak mielisz, nie za bardzo konsystencja. Strasznie gumowe, ale smakuje jak wieprzowina. Aha. Oj, no, Może kurczak. Dla mnie straszne, okropne. Wcale nie jak wieprzowina i wcale nie jak wołowina. No jak, no. I jak lama i bardzo niedobre. Jak lama. No tam wiesz, jak lama smakuje. No już próbowałam. Dla mnie całkiem spoko. Cieszę się, że tego tu spróbowałem. I przed obiadkiem przywieźli nam jeszcze na jakąś wieś, gdzie po prostu sprzedają pamiątki, żeby sobie na sam koniec coś kupić. My chcemy kupić oczywiście 2 magnesy. Muszę kupić dla brata i dla mamy. I lamy. Takie ciekawe, czy są. O, są. Ale też mają takie dziwne oczy. Może dalej będą były jakieś ładniejsze. A może one takie były, no właśnie, a my nie zwróciliśmy uwagi. No. Kupujemy właśnie kartę SIM w takim sklepiku pięknym.
Trzeba dbać o biznes. Teraz muszę zakupić Doritoski. Pyszne są. O, ja bym zjadła też. Pyszne są, no. Kupujemy. Ale miła pani, co? No i za 8 zł mam nielimitowany internet na cały dzień. I sobie będziemy razem korzystać. Bo nawet na 3 telefonach jeszcze laptop. Ala sobie kupuje czapkę na Antarktydę właśnie. Prawdziwa wilczyca z Wall Street. Dojechaliśmy do jakiegoś miasteczka. Gdzieś tutaj będziemy mieć obiad. Dobra, już wszystko wiemy. Jesteśmy w miejscowości Ujoani właśnie. To dlatego pani nam mówiła, żebyśmy tutaj nie zostawali, bo tutaj nic nie ma kompletnie. O, tutaj jest dworzec chyba. Tu będziemy musieli na autobus dzisiaj przyjść. Ale faktycznie, no. Jeszcze przed obiadem przyjechaliśmy na cmentarzysko kolei. Nasz kierowca nam tłumaczył, że 70 lat temu kursowały tu pociągi właśnie między Boliwią a Chile z jakimś tam kruszcem. No i po prostu już od tego czasu nie kursuje i zostawili to tutaj taką atrakcję, żeby zrobić. Fajnie to wygląda. Szczerze mówiąc, że nie wiem, czy byłem kiedyś w takim miejscu, gdzie są takie stare lokomotywy i nie tylko. Może byłem, a może nie pamiętam. Sprzedaje jakieś pamiątki. Potrzebujemy coś? Chyba nie, już mamy wszystko ciepłe, co potrzebujemy. Pocztówki tak, ale takich ciepłych rzeczy to chyba nic. A, ciepłych, no. Ja potrzebuję bluzę. Mapy. Ale fajnie wyglądają. Co? Wziąłem. Gdzie moja lama? U mnie stopnie. Dobra, cofam to, co powiedziałem przed chwilą o tym mieście, czy miasteczku. Jak teraz wjechaliśmy do centrum, to wygląda całkiem fajnie, no jak takie mała miejscowość po prostu w Ameryce Południowej. Także fajnie, kobiety w lokalnych strojach i tak dalej. Teraz mamy jeszcze obiad i później musimy znaleźć autobus do stolicy, czyli do La Paz, ale chcemy znaleźć nocnego busa, żeby po prostu, wiecie, i nie tracić czasu, i nie tracić na hotel, bo prześpimy go w autobusie. Także dwie korzyści, ale najpierw idziemy zjeść. Ale same owoce bierzemy, czy bierzemy z galaretką i z jogurtem? Nie, same owoce. Ja bym chciała ananaska. Mam to? Tak mało? To nie. Czyli jakieś 3,50. 4 zł. Patrzcie, jaki jestem spalony. Zapomniałem rano filtra i na tej pustyni solnej mnie tak zjarało, że szok. Gracias. A owoce? Ja nie chcę arbuza jak coś. Nie lubię. Nie, arbuz. No to wiemy, ja mówię, że ja nie chcę, więc ty zjedz arbuza, a ja no... A co to jest? To jest arbuz, no jak pestki. Bardzo, no. Ale widzimy. Zobaczymy, co tutaj pani ma. Owoce suszone, słonecznik,
w czekoladzie coś. Co to jest? Groch. Aha, ale chyba nie chcemy. Gracias. Lokalnym. Wyglądają już tak? Lokalny markecik. Te klapki to jak używane wyglądają. No właśnie jak pani dzieciaczka nosi. Wiecie co, muszę trochę sprecyzować, bo nasz kierowca prowadzi nas w błąd. Solar de Uyuni nie leży na 4800 metrów, tylko na 3653 metrach. Także nie wiem, dlaczego on tam nam tak mówił. I tak samo, nie zajmuje 12 000 kilometrów kwadratowych, tylko 11. To akurat to tam nieważne, no ale jednak tym wzniesienie o prawie 1200 metrów różnicy, no to jest duża pomyłka. Nie wiem, po co on tak gadał. Solar de Uyuni są to pozostałości po wyschniętym jeziorze. Uważaj. Pomyślcie sobie, że grubość tafli, jaka tam jest, to jest nawet do 7 metrów soli. No, że pierwsze 10-15 cm to jest taka sól, którą można skruszyć, poniżej już kryształ. Ale 7 metrów na tak dużej powierzchni, naprawdę jazda. Dobra, musimy iść. O, ale dobre to selfie nam robi. Może spróbuję? Hello. ¿Cuánto cuesta? 3 bolivianos. 3 bolivianos. Czyli 2 złote, tak? 2,40. 2,40. Oj, aż chyba mi też dasz troszkę. Wygląda bardzo dobrze. Spróbujemy. To bita śmietana. Ale słodkie. Okej. Gracias. Co? Dobra, bardzo słodkie. Zapas? Zobacz, o 20 jest. To, no. Kupujemy właśnie bilety. Co? Fajną rzeczą jest to, że zbiórka jest 8:30, ale dopóki się nie uzupełni cały autobus, a już ludzie siedzą w autobusie, co oni tam robią? Pewnie jakiś wcześniejszy. Od 8 do 10:30, 2 godziny trzeba czekać, jeszcze autobus uzupełni cały. I jedzie w sumie 8 godzin, także będziemy na 6:30 w La Paz. Ja nie wiem, co my tam będziemy robić już z zbiórki, ale nie mamy wyjścia i ciekawe, czy to ten autobus. Mam nadzieję, że jakiś lepszy. Plecaki już zabraliśmy, także wycieczka oficjalnie skończona. Musimy czekać na autobus, także braliśmy to miejsce na kawkę i coś zjeść. Właśnie teraz rozmawiamy o tym, że zamarzamy to raz. 2, zgubiłem bluzę. Mam na sobie 3 koszulki. Kolory was mogą zdziwić, patrzcie. Zielony, zielony i zielony. Ale wiecie, że to jest zupełny przypadek. A druga sprawa... A najlepsze jest, żeśmy to ogarnęliśmy dopiero dzisiaj. Ja mam 3 takie same koszulki. Takie same koszulki. Plus do tego mam 2 też czarne, takie same z podróży wojownika i to wszystko. I w ogóle wyglądam jak turbo burak. Dzisiaj się nie posmarowałem, mam tak spalony nos, że jutro to sobie będę chyba z niego skorupę odrywał. Tak mi piecze. I właśnie idziemy do restauracji, musimy jeszcze gdzieś przeczekać 2 godzinki i na autobus. I miejmy nadzieję, że będzie włączone ogrzewanie, a nie... Właśnie wracając do tematu, to my się w ogóle nie nastawialiśmy, że to będzie tak zimno. Ja byłam przekonana, wy się śmiejecie, że ja chodzę w jednych ubraniach, ale to dlatego, że ja byłam przekonana, że będę chodziła w krótkich spodenkach. Wzięłam 3 pary krótkich spodenek, 6 topów. No, ja też. I ja sądziłem, że przyjeżdżamy październik, listopad, grudzień do Ameryki Południowej, będzie wszędzie gorąco. Tak, a ja jeszcze zgubiłam bluzkę z długim rękawem, więc już w ogóle zostało mi tylko to. No, a tutaj gorąco to tylko było na razie w Buenos Aires. No. I to też nie pierwszy dzień padało, tak. 2 dni były tylko fajne. No. W ogóle przed chwilą ogarnialiśmy nasz lot do Ushuai, żeby się dostać. Kosmos. Loty są teraz tak drogie po prostu. Będziemy musieli tak wykombinować, żeby się tam dostać, a i tak wyjdzie nas to... No minimum 2... Minimum 2000, a raczej będzie... Znaczy po dwa, czyli będzie 4, a ja i tak liczę, że będzie około 5. Masakra.
Masakra. No ale cóż, musimy się tam dostać. Płyniemy na Antarktydę. Musimy się przejść. Ale to tam? Tamtą stroną mamy iść? Nie, tam mamy iść. Ale dzisiaj piękny zachód. Na Solar Day niby cudownie wyglądał. Jakieś jedzonko robi. Mamy z naszego autobusa. Okazało się, że musimy czekać jeszcze 2 godziny do naszego autobusa. Także idziemy po ciepłe ciuchy. Zimno, co? O, 8 stopni jest. 8 stopni, a ja pójdę. No powiem wam, że autobus klasa. Rozkłada się elegancko do spania. Super. Dobra, to ruszamy do La Paz. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Pamiętajcie o subskrypcji. Lecimy po 300 000 do końca roku. Tylko wy możecie mi w tym pomóc. Pozdro.